Znajdujemy się obecnie na ulicy Rewolucji 28. Przed wojną była to ulica Południowa. Za mną widnieje napis w języku rosyjskim, pisany cyrylicą, wskazujący nazwisko Reicher, czyli sugerujące i mówiące o tym, kto był właścicielem obecnej posesji oraz synagogi schowanej wewnątrz, po której będę miał przyjemność Państwa oprowadzić. Shalom Aleichem. Nazywam się Dawid Gurfinkiel i dzisiaj będę miał przyjemność oprowadzić Państwa po jedynej ocalałej synagodze od II wojny światowej do dziś. Z tym miejscem wiąże się pewien sentyment, rodzinna historia. Otóż, jako dziecko ortodoksyjnego pobożnego Żyda przestrzegającego nakazy Tory, również byłem związany z tym miejscem i również musiałem przestrzegać tych wszystkich świąt. Musicie wiedzieć, że jako dziecko byłem bardzo niespokojnym brzdącem, uciekającym, przez co sprawiałem mojemu tatusiowi wielkie kłopoty. Mieszkałem tuż za rogiem na Kilińskiego, przy ulicy Kilińskiego 25, więc do tego miejsca miałem praktycznie rzut jarmułką. Słuchajcie, razu pewnego nie zabrał mnie mój tatuś na modlitwy. I co się stało? Możecie się domyślić. Wybiegłem w poszukiwaniu mojego ojca. Wparowałem do tej synagogi, przerywając wszystkim modlitwy w środku szabatu, krzycząc: tato, dlaczego nie zabrałeś mnie na modlitwę? Synagoga posiada dwa oddzielne wejścia. Jedno jest męskie, prowadzące do głównej sali, oraz żeńskie wejście, prowadzące przez korytarz na sam babiniec. Dlaczego posiadamy taki rozdział? Ze względu na czystość intencji kierowanej do Boga oraz żebyśmy nie rozpraszali się nawzajem. W sercu głównej sali znajduje się bima. Co to jest bima? Bima, tak jak widzicie, to jest pulpit z podwyższeniem, gdzie Balkore, mistrz ceremonii, mistrz czytania inaczej, recytuje specjalnie fragmenty Tory. Jest to osoba specjalnie wykwalifikowana do tego, żeby móc pełnić tą funkcję. Na pulpicie znajduje się sidur. Sidur oznacza porządek. Sidur to modlitewnik, czyli podstawowa rzecz ortodoksyjnego Żyda, który powinien modlić się minimum 3 razy dziennie. To, na co wskazuje, to jest ner tamid. Ner – świeczka, tamid – kompletna, pełna. Co ona oznacza? Odnosi się ona do ognia, który palił się bez przerwy w świątyni jeruzalemskiej. Za mną znajduje się Aron HaKodesz na wschodniej ścianie, która zorientowana jest na ścianę płaczu w Jerozolimie. Każdy Żyd powinien kierować swoje modły właśnie w tamtą stronę. Co powinno się znajdować w Aron HaKodesz? Zwoje Tory, czyli cała instrukcja obsługi, jak żyć. Tutaj powinny się znajdować zwoje Tory. Dlaczego ich nie ma? Wyniosłem je, ponieważ nie chciałem, żeby została ona zbezczeszczona. Świętą szafę zasłania parochet, czyli aksamitna zasłona, w której możemy dopatrzeć się bogatej ikonografii. Ikonografia w liturgii żydowskiej jest rzeczą kontrowersyjną. Dlaczego ona przetrwała? Tradycja była silniejsza, jak widzimy tutaj na tym przykładzie. Na aksamitnej zasłonie widzimy tablicę, 10 przykazań oraz tekst, który wyraźnie mówi o darczyńcy, który podarował kongregacji żydowskiej tą aksamitną zasłonę. Na wschodniej ścianie oraz na płaskich stropach znajduje się barwna polichromia o formach geometrycznych. Nie są to jednak wzory oryginalne sprzed wojny. Zostały one namalowane w latach 80. Nad gwiazdą Dawida znajduje się napis: Ma toivu eilecha Jakow mieszkankotecha Israel.
Jakie są piękne przybytki Twoje, Izraelu. Mizmor shir ladonai shir chadash nis yisrael hayni har ladonai kol haaretz pitz harenu v'zamru zamru ladonai bechinor v'kol zamru bechotzeros v'kol shoifor hariyu lifnei hamelech Adonai בטרם כל יציר דברה, לעת נשא בחפצוי כהל. למקשות לך עבדיה, בלי רשיס, בלי תני הגויים גילו תתכוסוי. כי בלי ישפוס כארץ, ישפוט תבל בי צדק, ויסגו עמים. יושב קרובים תנות חרץ, אדוני בציון גודול. אדוני, אלוהי קייני, נאי 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 רי, היי. Hai rai lai dai, hai dai rai, lai na rai rai. Synagoga została wybudowana w latach 1895, a została ukończona w 1902 roku. Została ona wybudowana na zlecenie rodziny Reicherów według projektu Gustawa Landaua Gutendeggera. Reicher, Józef Wolf Reicher, był biznesmenem i właścicielem wielkiego składu artykułów kolonialnych. Dlaczego ta synagoga jako jedyna ocalała w tym mieście? Otóż został sporządzony fikcyjny akt sprzedaży pomiędzy właścicielem posesji a niemieckim partnerem w interesach. I on urządził tutaj skład soli, co nie wzbudzało podejrzeń nazistów. Po wojnie, jako jedyny ocalały, Edward Reicher sprzedał grunty wraz z posesją, ale zaznaczył kazus w testamencie, że ta synagoga musi zostać udostępniona 10 Żydom, którzy chcą się tutaj modlić, przez co nie może zostać zlikwidowana. Po wojnie synagoga była użytkowana do marca 1968 roku, kiedy panowała nagonka antysemicka. Wtedy została ona pozostawiona i niestety popadała w ruinę. Pamiętam jako dziecko, że w latach 90. życie społeczności żydowskiej koncentrowało się na ulicy Zachodniej 78 oraz istniało na ulicy Wólczańskiej, gdzie istniał TSKZ, czyli Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów. W roku 1988 Fundacja Rodziny Nissenbaumów oraz Kongregacja Wyznania Mojżeszowego rozpoczęły prace remontowe w tym miejscu. Niestety zostały one przerwane, ponieważ wybuchł tutaj pożar. Rok później do remontu przyłączyła się fundacja Ronalda Stevena Laudera. Synagoga Reicherów obecnie służy społeczności żydowskiej tylko przy większych okazjach. Takim zdarzeniem były odwiedziny rabina Cadyka Denzingera z dynastii Aleksander. Obecnie społeczność żydowska w Łodzi modli się przy ulicy Pomorskiej 18. Jednak do synagogi Reicherów przybywa masę wycieczek z Polski i zagranicy. Przez to, że jest ona ukryta w podwórzu, nie każdy łodzianin wie o jej istnieniu. Skoro całujemy Zuzę, to warto wspomnieć kilka słów o niej i jej funkcji. To jest pudełko, które spełnia funkcję talizmanu, a w niej zawarty jest tekst fundamentalnej deklaracji wiary. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Na szczęście w ostatnich latach dzieje się coraz więcej, jeżeli chodzi o przywracanie żydowskiej pamięci. Istnieją różne instytucje, takie jak Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. My założyliśmy na początku roku organizację Hakoach. Hakoach znaczy siła. A w tej kamienicy urodził się słynny pianista Artur Rubinstein. Niestety nie ma ani jednej wzmianki, ani tabliczki, ani niczego, co by wskazywało na ten fakt. Wiemy natomiast, że przeniósł się on w późniejszym wieku z rodziną na ulicę Piotrkowską. I tam rzeczywiście znajdziemy i wzmiankę
i pomnik dedykowany jego personie.